Siema, z tej strony Spox 2. Mamy grudzień, zatem ta czapka to nie jest przypadek. Rozpoczynamy okres grudniowy, prezentowy, więc dzisiaj na tapetę sprzęt, którego dawno nie było, a jest nim Xbox One X. Historia jest nawet ciekawa, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także zapraszam na nowy materiał. I co podał klient? Nie włącza się. Przycisk ON zadziała, ale za chwilę konsola się wyłącza. Problem z chłodzeniem. Wentylatory na maksa, jak konsola działała. Zastanawiam się nad wymianą dysku na 2 TB. Już SSD są w cenie złomu, więc można wycenić i rozważyć. Dzięki. Ciekawe, czy te dyski faktycznie takie tanie. I teraz tak, okoliczności. Od początku 2023 roku zaczęła głośno pracować, wentylatory chłodzenia na maksymalnych obrotach, nawet przy lekkim obciążeniu. Przy uruchomieniu wymagającej gry typu Red Dead konsola się wyłączyła. Potem jeszcze się włączała, ale już nie była w użyciu od pół roku. Zobaczyłem na Twoim kanale, że jest jakiś rewelacyjny termopad PTM 7950, więc pomyślałem, że czas na przegląd chłodzenia. Uzbierałem fundusze i dziś postanowiłem wysłać konsolę do Ciebie, ale próba odpalenia konsoli się nie powiodła, więc tak jakby 2 uszkodzenia. One X, Dead, odcinają. Ta konsola już jest rozebrana, także nie męcząc Was rozbieraniem, sprawdźmy, jak wyglądają poszczególne komponenty. Dlaczego ona się przegrzewała? Czy chodziła głośno? Czy jest tu coś, co by pokazywało, że jest faktycznie nie halo? Święta idą, więc zadbajmy o nasze konsolki. Cała konsola jest rozebrana. Pierwsze co, sprawdzamy układ chłodzący. Czy on może nam powiedzieć, że hello, czy tutaj było coś złego? Dlaczego się mogłaś przegrzewać i wyłączać? Wentylator, zobaczcie, no jest delikatnie brudny, ale czy możemy tutaj mówić o czymkolwiek, co by wpłynęło na złą pracę sprzętu? No nie. Na samej obudowie tak samo, śladowe ilości kurzu. Tutaj jak palcem przejadę, no to tam delikatnie coś widać, że się przetarło. No ale w dalszym ciągu nie uważam, żeby to był sprzęt jakkolwiek zabrudzony, gdzie jego brud miałby wpływać na głośniejszą pracę. Idziemy dalej. Oczywiście dysk i napęd nie wpływają w żadnym stopniu na to, co się z tym sprzętem dzieje. Jedynie jeszcze mógłby robić problem zasilacz, natomiast one niezwykle rzadko się psuły. I teraz wjeżdża danie główne, płyta. Układ chłodzący jest czysty. Nie można powiedzieć, że tu jest jakaś niedrożność, bo się przegrzewał sprzęt i ją odcinało, ale mimo wszystko usterka występuje, także no dobra. Teraz tak, podłączymy sobie tą płytę do zasilacza laboratoryjnego i sprawdzimy, jak ona się zachowuje na termowizji. Pierwsze co, wpinamy kabelek i pamiętajcie, nie pomylcie plusa z minusem. Na płycie od Xboxa jest fajnie opisane, bo mamy tutaj 12 V i GND. Czyli w tym wypadku czerwony kabelek to mamy plus, GND minus, no i wszystko w temacie. Przechodzimy na ujęcie z termowizją i podajemy 12 V. Zobaczymy, co się będzie działo, bo tą konsolę mówię, odcina po sekundzie, więc albo jest problem procesora, albo jest jakaś inna usterka, o której nie wiem i zobaczymy, czy będę w stanie ją w ogóle znaleźć. Także odpalamy prąd. 3, 2, 1, go. 25 mA, 400, 3,7 A, 5,9, 2,7, 3,7. Zobaczcie, jakie doliny się pode mną rysują. 5,9 i ją odcięło. I reset robi. Ta konsola wcale się tak źle nie zachowuje. Hello. Myślałem, że będzie inny przebieg prądu, natomiast pode mną tutaj całkiem sensownie to wygląda. Zobaczcie, konsola zalicza w tym momencie 3. reset. Pobiera w okolicy 6 A, spada na 3,7, 5,9 znowu. 2, 3,7, 6. Może ona za chwilę się okaże, że działa. Wszystko jest ok. No trochę to dziwne. Przy czym, co mi się nie podoba, ona w tym momencie ma 4. reset, a to sugeruje, że może być problem. No i 4 resety i koniec. No dobra. Sprawdźmy, czy ona reaguje na włącznik. Zareagowała. Przedni panel mruga. Pobiera 6 A. Odcięło ją. Jeszcze raz odpalamy ją. Coś się nagrzewało, czy mi się wydawało? Czekajcie, patrzymy na prąd i na laminat. Chwila. Bo często mamy odbłyski świetlne, natomiast w tym miejscu coś się delikatnie nagrzewa. Jeszcze raz odpalamy ją.
w tym rejonie laminatu, czyli przy układzie albo od LAN-u jest jakieś zwarcie, coś to dziwnego. Czekajcie, jeszcze raz. Odpalmy ją jeszcze raz. O, widać, patrzcie, nagrzewa się. Ten układzik 30 stopni notuje, ok, 6 amperów, 32 stopnie na tym układziku i konsolę odcina. To akurat nie jest wcale takie dziwne, bo konsola nie ma dysku twardego podpiętego. Ja niejednokrotnie o tym wspominałem, żeby dysk był podłączony, także zróbmy to, wepnijmy go. Bo Xbox bez dysku niestety jest tak zrobiony, że on nie da obrazu. To jest przedziwne, ale prawdziwe. Więc warunek konieczny, posiadanie dysku. Podpinamy jeszcze raz linię 12V. Cyk, odpalamy ją. I co mogę wam już teraz powiedzieć? Dysk nie rozkręca. Trochę dziwna sprawa. Ale spróbujmy ją włączyć z włącznika. No i ten układzik cały czas się delikatnie nagrzewa. Jest coś na rzeczy. Odpalamy z włącznika konsolę. Nie startuje. Jeszcze raz. Nie reaguje. Na razie próby zakończone fiaskiem i widać nagrzewanie układu. Oczywiście niektóre elementy na laminacie wpływają na to, że termowizja pokazuje dziwne miejsca nagrzewające się, ale tak nie jest. Dobra, próbuję jeszcze raz włączyć. Dobra, konsola startuje, lampka świeci. Dysk ruszył, ale tak czy siak coś się nagrzewa. Ok. W takim układzie wyciągnijmy płytę z budy, zobaczmy co jest grane, bo trochę to dziwne. Do tej pory spotkałem, nie wiem, 5 razy Xboxa, w którym był spalony jakiś jeden pojedynczy kondensator i on wpływał na to, że konsola centralnie nie startowała, ale na przestrzeni setek konsol Xbox One X to jest procentowo mega mało. No nic, wyciągnijmy płytę i sprawdźmy, co jest grane. Klient pisał o tym układzie chłodzącym. Zobaczymy za chwilę, co jest grane. A właśnie, mam ten fartuch. To jest taka kieszonka. Wiecie, że nigdy tego nie zauważyłem? Patrzcie. Cyk. To chyba po to służy, żeby sobie po prostu wciągnąć jakiś śrubokręt czy inne narzędzie, którego użyjesz w tym celu, żeby go nie szukać, nie? I teraz go cyk i otwieramy. Pyk. I sprawdźmy stan pasty. Jak to wygląda? Tak patrzę, pasta zmieniona. Już teraz wiem, na śmieciu próbował tą konsolę naprawić, więc siłą rzeczy nasi to byli. Idziemy szukać Walliego. I na co trzeba zwrócić uwagę? Już w tym momencie nie ma transmitera, więc Mieciu tutaj zgodnie z instrukcją usunął jeden z elementów, który może wpływać na to, że ta konsola faktycznie nie będzie się włączała, będzie obciążona, będzie się resetowała w kółko, bo jest nim oczywiście transmitter. Jeżeli są problemy, nie wiesz jak ugryźć do Xboxa, bezpiecznie jest wylutować ten układ i zrobić test konsoli bez układu. Przy czym my cały czas gdzieś tutaj mamy jakiś problem, więc to jest ciekawe. Teraz miernik w rączkę i zaraz zobaczymy, co jest grane. Ustawmy sobie go na pomiar rezystancji i zobaczmy, co jest grane, bo w okolicy tego układu było dziwnie. Z tej strony kondensator ma 0,2 ohma do masy, a z drugiej strony 0,2. Czyli tak najprościej mówiąc, na linii V3P3 mamy zwarcie do masy. No dobra, w takim układzie co możemy zrobić? Możemy zajrzeć do schematu i sprawdzić, o co chodzi. Tu mamy podpisane TP1. Idziemy na schemat i zaraz zobaczymy, co wytwarza napięcie plus 3 V. Niestety, ta linia naprawdę jest używana przy wielu układach na tej płycie głównej, więc szukamy, bo wiecie, tu jest plus 3 V standby, sporo tego jest i może się okazać, że będzie spalone wiele elementów. Dlaczego? Ciężko powiedzieć, no ale po kolei te linie nie napawają optymizmem. Dobra, mamy to. Napięcie plus 3P3 produkuje przetwornica U54 TPS56C215 i mamy linię VIN, zapewne 12 V wchodzi, mamy jakiś sygnał Enable, no i koniec końców mamy switch, czyli cewkę po drodze i ona produkuje 3 V. Sprawdźmy, czy nasza cewka wstaje na nogi i czy mamy 3 V. Także robimy szybki pomiar, cyk.
No, wstawaj. O. Nie wstaje na nogi. I w tym momencie ta płyta w ogóle sama się nie podnosi. Nie ma autostartu. To jest dosyć dziwne, ale spoko. Dobra, nie ma co świrować. Słuchajcie, lutujemy się kabelkiem pod ten punkt i zrobimy za chwilę co? Próbę zwarciową i zobaczymy, czy będzie coś się sensownie nagrzewało. Ja zawsze będę wspominał o tym, że mimo wszystko ten laminat Master Chief na Skorpionie to jest taki miły akcent. Po prostu, kurczę. Kto by pomyślał, że takie rzeczy będą miały miejsce, a jednak. I rozpoczynamy próbę zwarciową. Przy czym pamiętamy, żeby podać 3 V, a nie 12 jak uprzednio, żeby przeskoczyć z tymi napięciami. Także ja już mam 3 V, 2 A. No i próbujemy. 3, 2, 1, go. No i patrzymy, co się będzie grzało. No póki co to powiem tak. Nic złego nie widać. Dziwne. Powiem tak, nie wygląda to sensownie, ani dobrze, ani nic. Podbijmy mu ampery, dajmy 4. O nie! Nie! Widzicie Wally'ego? Nie! Może się mylę, ale no, jeszcze nie przekreślajmy tego, dajmy mu 6 amperów. Nie będzie w tym roku Mikołaja. Widzicie to? Jest źle. Dobra, dajmy mu ile fabryka dała. 10 amperów. O proszę. Przy 10 amperach płyta nie pobiera nic. Po prostu patrzcie, odpuściła. Było zwarcie. Było widać na procesorze, że się nagrzewa. I nagle 123 mA. Coś to dziwnego. Czekajcie. Dajmy jeszcze raz mu 2 ampery. Puszczamy prąd. To jakieś cuda są chyba. 123 mA. Dziwne rzeczy. Możliwe, że pokonaliśmy zwarcie. Odpinam kabelki i pierwsze co teraz sprawdzę to rezystancja względem masy na tej linii, bo takie rzeczy standardowo się nie zdarzają. O co chodzi? Sprawdźmy rezystancję. Cyk. Żeby miernik ustawił na rezystancję, nie? Dobra, sprawdzamy. 139 ohmów względem masy. Przecież to są jakieś kabarety w tym momencie. Dobra, jeszcze raz. Podajmy napięcie. 120 mA pobiera. Spróbujmy ją włączyć. Z układem chodzącym i z dyskiem. Termowizja i napięcie podnosimy do 12 V, bo tamta wtyczka jest nieaktywna. I przechodzimy na tą. No i co teraz? Jeszcze raz wyłączmy. Włączmy. 4,5 ampera. Zobaczcie, jaki prąd jest. 4 ampery. Jest całkowicie inny prąd pobierany w tym momencie względem tego, co było przy pierwszym starcie. Ciekawe, czy w ogóle na tej sekcji 3V teraz będzie 3, no, czy będą 3V, o, może tak. Patrzymy. Nie ma. Ta konsola po prostu robi mnie w konia. Spróbujmy ją włączyć. Jest, patrzcie, 3,3 V się pojawiło. I odcięło ją. O, tutaj. Ale było 3,3 V. Jak? Jeszcze raz, start. Możliwe, że mój zasilacz nie jest w stanie pociągnąć tej konsoli. Moment. Zrobię taki myk, że zmostkuję zasilacze, bo jest szansa, że ta konsola potrzebuje więcej papu. Więc się okaże. Próbujemy. 3, 2, 1, go. 4 ampery.
7, no i kurde, odcięło ją. Jest źle, co tu dużo mówić. 3,3 startuje, ale skoro na tej linii mamy 120 ohmów względem masy, to linia i tak jest obciążona, przetwornice to wykrywają, no i co się dzieje? Odcinają, więc w tym wypadku układ U54 bodajże wykrywa ten problem i co robi? Odcina sprzęt. Chociaż tak jeszcze teraz myślę, skoro nagrzewał się układzik U16, sprawdźmy, czym jest układ U16. U16. Aha, czyli na tej linii plus V3P. Tutaj mieliśmy zwarcie. OK. V-out, adjustment, dzielnik rezystancyjny i jeden kondensator. Zrobimy jeszcze taki myk. Wylutujemy ten układ U16 i zobaczymy, czy ta rezystancja rzędu 120 ohmów zniknie, bo jest jeszcze jakaś szansa, że to kondensator C2 jest trzaśnięty i on tutaj robił problem. Co nam szkodzi? No, sytuacja jest w tym momencie i tak fatalna, ale powalczmy o tą konsolę. Dlaczego nie? Idziemy na minionka. Pierwsze co, odlutujmy kabelek czerwony i ponownie zmierzmy, czy jest rezystancja typu 128 ohmów względem masy na tej linii. 13 ohmów. To jest taka pływająca rezystancja w zależności od tego, co się dzieje. Ściągamy układ i kondensator. Sprawdźmy, co się będzie działo. I znów miernik w rączkę i mam nadzieję, że tym razem będzie rezystancja jaka? Wysoka. No i próbujemy, patrzymy. Będzie dobrze czy źle? 3, 2, 1, go. Kurde, 13 ohmów. Lipa. Jest źle. Jest bardzo źle, no bo niestety to na wyjściu jest problem, a nie kurczę w obsadzie. Jest jeszcze szansa, że nie wiem, jeden rezystor czy kondensator byłby na tej linii i on by zwierał, no ale sami widzieliście, w tym wypadku nagrzewał się procesor na termowizji. Ale nic, zróbmy ostatnią próbę zwarciową, żeby nie było. Znowu lutujemy kabelek. No i niechaj termowizja znowu zagra pierwsze skrzypce, bo bez niej w dzisiejszych czasach po prostu byłoby kulawo. Weź znajdź taki temat jak właśnie nagrzewający się układzik w tym rogu, czy procesor. No da się? Ciężko. Jeszcze oczywiście zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa, ustawmy 3 V. Nie popełniajcie głupich błędów, pamiętajcie. Znowu dajemy 3 V, 2 A i startujemy i patrzymy, co się będzie działo. No i inny prąd, patrzcie. 300 mA pobiera płyta w linii 3V. No przecież to jest przekomiczna sytuacja. Omy omami, natomiast taki prąd nikt by się go nie spodziewał. Ale problem jest tego typu, że to napięcie idzie w stronę procesora. Jeszcze zobaczmy to na schemacie, czy to się faktycznie potwierdzi. Okej, mamy to. Tak lecę po tym schemacie i zobaczcie, mamy tutaj sekcję od procesora. SOC. SOC to jest oczywiście procesor. SOC Power, Memio, Memfi, CPU Core, Northbridge Core, MISC. I niestety, ale napięcie V3P3 wchodzi do układu o znaczeniu U1, a pod spodem mamy całość zapiętą, czyli X950118. A czym jest U1? To jest U1. Widzicie to? U1 to jest procesor i niestety on robi nam problem. No kurczę, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że pierwsza naprawa grudniowa będzie otwierała co? Taki happy end, bo z naprawami najlepiej jest dla wszystkich, kiedy obie strony konfliktu są zaspokojone. No zobaczcie, 22 ohmy teraz. Także w dokładnie tym wypadku, co się stało? Procesor powiedział papa. On już nie będzie gadał, jego wymiana nie jest możliwa, bo procesor jest przypisany do BIOSu, do napędu. To jest po prostu nieopłacalne w żadnym stopniu, a zresztą i tak nie ma nowych układów dostępnych, bo Microsoft nie sprzedaje części, które by posłużyły w ogóle do naprawy sprzętu. Także no nic, niestety tym razem przegraliśmy, ale do końca grudnia jeszcze zostało trochę czasu i myślę, że uda nam się naprawić czy na live'ie, czy tutaj w sobotnim, czy niedzielnym materiale jakiś sprzęt. Także jak się podobało, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz co i jak. I cóż, widzimy się w następnym filmie świątecznym. Tak jeszcze teraz głośno myślę.
Ciekawe, czy dałoby radę dołożyć dysk PCI Express do Xboxa One X. Bo gniazdo można zalutować. Możliwe, że jakby podokładał kondensatory, to ta obsługa byłaby możliwa. No bo zobaczcie, tu jest miejsce technologiczne na dysk. Więc tak głośno myśląc, może by zrobił coś takiego na live'ie, czyli montaż gniazda i dysk w takim miejscu, cyk, i tutaj test praktyczny. Jeśli jesteście zainteresowani takim tematem jak próba adaptacji dysku PCI Express dla Xboxa One X, dajcie znać w komentarzu i spróbujemy coś porzeźbić jeszcze w tym roku. Także do następnego. Cześć, hej!